Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się czymś totalnie innym, a mianowicie strategią ekonomiczną Steam World Build. I za udostępnienie tej gry przy okazji chciałbym podziękować firmie Thunderful Publishing oraz jej pracownikom. Jeżeli siedzicie w grach już od jakiegoś czasu, jesteście tam jakimiś doświadczonymi graczami, no to na pewno słyszeliście już kiedyś o takiej marce zwanej Steam World. Jest to już taka dosyć ugruntowana marka, w której bohaterami są właśnie takie ikoniczne dla serii roboty w takim stylu trochę steampunkowym i trochę też westernowym i ta marka obejmuje bardzo wiele różnych tytułów. Są tam na przykład gry o napadaniu na jakieś statki, są tam gry o kopaniu i mamy też Tower Defense'a. Dotychczas te gry cieszyły się sporą popularnością, a największe uznanie zyskał właśnie ten Steam World Dig, czyli ta pierwsza gra o kopaniu, w której wcielaliśmy się w górnika. Teraz mamy do czynienia ze strategią ekonomiczną właśnie w tym samym uniwersum, czyli Steam World Build. Czy jednak powtórzyło na sukces innych gier spod tego szyldu? Sprawdźmy. Na początek tradycyjnie sobie powiedzmy, o co tutaj w ogóle chodzi. W tytule, tak jak już wcześniej wspomniałem, wcielamy się w takie zabawne robociki, które wyglądają na takie steampunkowe, których marzeniem jest wydostanie się ze swojej planety ku dalszym gwiazdom. I w tym właśnie wydostaniu się z planety ma im pomóc ich nowo poznany przyjaciel, który też jest robotem i on dysponuje informacją, gdzie ukryto części takiej ogromnej rakiety, która może zrealizować ich marzenia. Żeby jednak te części rakiety wydobyć, trzeba w tym celu zorganizować całą metropolię i zatrudnić całe setki górników i to właśnie w tej grze się zajmiemy. Jednak ta gra nie polega tylko na budowaniu miasta, bo jak już pewnie zauważyliście, wspomniałem tutaj też o górnikach. I tak, drodzy widzowie, to nie jest taka zwykła gra właśnie ekonomiczna, że tam budujemy miasto, tam różne takie duperele. Tutaj powierzchnia planety i samo miasto to jest jedynie część gry, a dużo czasu spędzimy właśnie pod ziemią, zarządzając naszymi górnikami, a także nawet walcząc z przeciwnikami, których jest całkiem sporo. Rozbijmy więc Steam World Build na kilka części, a będą to budowa i zarządzanie miastem, eksploracja podziemi oraz wydobywanie minerałów, a na końcu powiemy sobie coś o kampanii i zadaniach. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Sercem każdego szanującego się City Buildera są oczywiście mechaniki budowania oraz spełniania potrzeb mieszkańców. Jeżeli graliście już w jakieś nowoczesne gry ekonomiczne jak właśnie Anno 1800, no to w Steam World Build poczujecie się od razu jak w domu. Powiem wam więcej, widać wyraźnie, że tym właśnie wspomnianym Anno 1800 to deweloperzy przy projektowaniu tej gry mocno się wspierali. Czy to źle? Powiem wam odwrotnie, to jest bardzo dobrze, drodzy widzowie, bo Anno 1800 to była właśnie jedna z najlepszych strategii ekonomicznych ostatnich lat i stanowi właśnie doskonały wzór do naśladowania. I z tej nauki skorzystali właśnie deweloperzy Steam World Build i mechaniki w tej grze są również bardzo solidne. Podstawę rozgrywki na powierzchni stanowi tutaj planowanie przestrzeni, osiedlanie mieszkańców, spełnianie ich potrzeb oraz oczywiście nadzorowanie fabryk. I na samym początku, gdy postawimy pierwsze chatki robotników, no to się wydaje, że to będzie takie bajecznie proste, no bo oni nie mają zbyt dużych wymagań, natomiast szybko się okaże, że robotnicy nie są jedyną grupą społeczną, jaką będziemy tutaj osiedlać. W grze występuje bowiem kilka odmiennych klas mieszkańców, czyli są to robotnicy, inżynierowie, arystoboty oraz naukowcy i każda z tych grup ma inne potrzeby, a także płaci na mniejsze albo większe podatki. I teraz na czym polega cały tutaj myk? Ano na przykład arystoboty, czyli ta trzecia grupa społeczna, one w ogóle nie będą chciały pracować w tartaku, no bo one są to wyższą klasą, tak? Natomiast odwrotnie znowu robotnicy nie nadają się totalnie do pracy na przykład w przetwórni ropy. Żeby nasza metropolia właśnie sprawnie prosperowała, potrzebujemy więc wszystkich tych grup społecznych, a zaspokojenie zachcianek każdej z nich nie jest wcale proste. Przykładowo właśnie robotnicy, o których wspomniałem, oni się zadowolą jakimś zwykłym tam sklepem i punktem napraw, natomiast naukowcy to będą już chcieli jadać w 5-gwiazdkowej restauracji. I dzięki takiemu rozwiązaniu, że właśnie tych grup społecznych i tych potrzeb mamy mnóstwo, to ta gra praktycznie się nie nudzi. Często w jakichś strategiach ekonomicznych możemy spotkać się z takim rodzajem stagnacji, że projektujemy tam jakiś obszar na mapie, robimy go tam na cycuś i później on już jest sam wystarczalny, do tego tam nie trzeba praktycznie zaglądać, bo to już po prostu działa. Tutaj tak nie jest. Tutaj właśnie dzięki temu, że mamy aż 4 klasy robotów i każda z tych klas jest potrzebna, no to wciąż musimy zaglądać i usprawniać nawet właśnie te obszary miasta, które już zrobiliśmy na cycuś, no bo trzeba dodać nowe sklepy, jakieś nowe usługi na potrzeby właśnie różnych grup mieszkańców. Jednak jak już pewnie niektórzy z was zauważyli, w końcu dojdzie też do takiej sytuacji, że miejsca nam zabraknie i jakieś budynki będziemy musieli kasować, żeby zrobić miejsce dla innych. To oczywiście generuje spore koszty i ogólnie w grach ekonomicznych często nas przyprawia o ból głowy. Nic się jednak nie bójcie, drodzy widzowie, bo deweloperzy tutaj odrobili pracę domową i w takiej właśnie sytuacji mamy możliwość skorzystania z takiego specjalnego narzędzia do przenoszenia budynków.
Niemal każdy budynek właśnie w tej grze w miarę potrzeb możemy sobie swobodnie przenieść tak po prostu i za darmo w jakieś inne miejsce. Właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu to planować i budować możemy właśnie całkiem szybko i elastycznie. Nie musimy się tutaj tak strasznie zastanawiać, no bo w każdej chwili mamy świadomość, że ten budynek czy następny można przestawić i poprawić. W innych właśnie city builderach konieczność reorganizacji jakichś sekcji budynków na mapie, no to są ogromne koszty i to jest też bardzo dużo zachodu, no bo te budynki trzeba burzyć i potem stawiać na nowo. Tutaj na szczęście tak nie jest, tutaj jest to rozwiązane bardzo pomysłowo. Po prostu te budynki przy użyciu specjalnego narzędzia możemy sobie przestawiać. Wraz z pomysłem na kilka grup społecznych pozwala to też uniknąć wspomnianej już stagnacji rozgrywki i w późniejszym etapie bawimy się tak samo dobrze jak na samym początku. Cieszy mnie, że deweloperzy o tym właśnie pamiętali i za to niewątpliwie należą się pochwały. I pochwały należą się też za samą różnorodność budynków i fabryk, bo tutaj jest tego naprawdę mnóstwo. Są tartaki, są wytwórnie ropy, są huty szkła i to nie są tylko takie placki kopiuj w klej, jak w niektórych grach. Natomiast widać, że tutaj deweloperzy każdy z tych budynków zrobili od nowa własnoręcznie. Widać, że każdy z nich jest inny. Te projekty tych budynków właśnie idealnie pasują do klimatu, są zrobione z jajem i są też często zabawne, bo na przykład taka fabryka narzędzi to ma postać takiego walącego młotka, a przetwórnia paliwa rakietowego no to takie bulbujące fiolki jak w laboratorium. Tutaj ktoś naprawdę się postarał i efekty właśnie widać na pierwszy rzut oka i to jest fajne. Jednak gdy stawiamy fabryki w tej grze, no to nie są tylko pozostawione takie same sobie budynki, natomiast one często są łączone ze sobą w celu wyprodukowania jakiejś wyższej jakości dóbr. Taki prosty przykład, drewno na przykład przetwarzamy na węgiel drzewny, a potem tego węgla drzewnego używamy do zasilenia pieca, który działa znowu w hucie szkła. Jak mamy takich budynków kilka, no to jest oczywiście do ogarnięcia, natomiast spytacie się, co jak jest tych budynków kilkadziesiąt, a uwierzcie mi, że taka liczba się pojawia pod koniec rozgrywki. No tutaj robi się problem i właśnie dobra strategia ekonomiczna powinna tutaj oferować taki przejrzysty interfejs, gdzie my sobie sprawdzimy, co jest co, ile czego produkujemy i czego potrzeba. I z przyjemnością donoszę, że w SteamWorld Build właśnie tak jest. Jest dostępny taki panel informacyjny odnośnie produkcji w grze. Jest on cholernie przydatny i przede wszystkim jest też naprawdę przejrzysty. Gdy tylko właśnie stawiamy jakiś budynek, to natychmiast możemy sobie sprawdzić w tym panelu, czy nasze fabryki produkują wystarczająco dużo surowców, żeby on działał sprawnie i te informacje się aktualizują na bieżąco. Dzięki właśnie temu panelowi to od razu wiemy, co mamy zrobić, gdzie jest ewentualny problem, jeżeli on wystąpi, a jeżeli czegoś zacznie brakować, no to ten interfejs, ten panel też nam o tym przypomni takim specjalnym wykrzyknikiem w prawym dolnym rogu ekranu. Oprócz tego, jeżeli chodzi o budynki, to mamy też możliwość zakupu takich specjalnych artefaktów, które wzmocnią produkcję i zapewnią też dodatkowych mieszkańców czy produkty. To jest też fajne. Praktycznie jedynym elementem, który tutaj jest gorszy, jeżeli chodzi właśnie o to budowanie miasta i zarządzanie nim, no to jest sprawa z ulepszaniem dróg. Tych dróg mamy kilka rodzajów i niestety nie ma tutaj takiego narzędzia jak w Anno 1800, że te wszystkie drogi możemy na strzał ulepszyć. Tutaj niestety musimy to robić ręcznie i jest to trochę irytujące, natomiast reszta w tej kwestii jest wykonana na tyle dobrze, że na ten aspekt można przymknąć oko. Finalnie więc właśnie stawianie kolejnych budynków, organizowanie tej całej produkcji i wytwarzanie towarów w tej grze jest realizowane naprawdę dobrze, a dzięki właśnie przejrzystemu interfejsowi i łatwo podanym informacjom robi się to z prawdziwą przyjemnością i tak właśnie powinno być. Niestety nie wszystko w tym tytule jest wykonane równie dobrze i tutaj mi chodzi też pośrednio o interfejs, natomiast już nie jest to interfejs samej produkcji. Wspomniałem wcześniej, że towarami możemy handlować, no i powiem wam, że na poziomie trudności hard właśnie ten handel stanowi całkiem ważny element rozgrywki, no do kasy zawsze brakuje, natomiast jest tutaj pewien problem. Otóż interfejs tego handlu jest jakiś upośledzony. Na stacji kolejowej, bo tutaj handluje się przy pomocy pociągu, na tej stacji kolejowej mamy możliwość wpisania na listę towarów, jakie chcemy sprzedać, natomiast nie mamy tutaj żadnej kontroli, ile tych towarów powinno pozostać w naszym magazynie. Nie da się tutaj utworzyć takiej prostej i w sumie typowej dla strategii ekonomicznej reguły, żeby sprzedawane były na przykład tylko nadwyżki towarów, żeby na przykład ustawić, że sprzedajemy całą nadwyżkę powyżej 30 jednostek w naszym magazynie, no to jest bardzo proste, bardzo logiczne. Tutaj niestety tak się nie da zrobić. Tutaj albo towary właśnie kiszą się w naszym magazynie, bo mamy tych towarów za dużo, albo znowu są produkowane, bo tych towarów jest niedobór. Żeby właśnie efektywnie sprzedawać i wymieniać jakieś towary, no to musimy niestety bez przerwy co chwilę kontrolować, ile ich mamy w magazynie i modyfikować, ile ich chcemy sprzedać. No bo jeżeli tego nie będziemy robić, no to szybko się może okazać, że sprzedajemy za dużo i na przykład czegoś nam zabraknie,
Z kolei jak sprzedajemy za mało, no to te towary będą się po prostu marnować. Przez ten właśnie jeden element, czyli właśnie brak możliwości ustawiania warunków tej sprzedaży, no to handel w tej grze jest irytujący i po prostu się, bo bez przerwy musimy go doglądać. Nawet w takim 22-letnim Patrician 2 takie możliwości były, natomiast tutaj ich brak to jest poważne przeoczenie moim zdaniem. Mnie to osobiście bardzo dziwi, że twórcy w takim elemencie dali ciała. I to w sumie też nie jest jedyna kwestia, gdzie taka prosta rzecz jest spierniczona. Taki prosty przykład. Zapisywanie gry. No to jest w sumie proste, nie? Wciskamy jakiś przycisk, wybieramy save'a, no i save'ujemy. No i tutaj też jest niby proste, tylko że w sumie to jest aż za proste, bo jak wciskamy zapisz, no to się zapisuje, tylko że na jednym slocie. Mamy jednego save'a. Jednego. Jeżeli zapiszemy grę, no to ten save się jeden w kółko nadpisuje. Jeżeli coś w mieście spieprzymy, a mi zapiszemy grę, no to mamy przerąbane. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego przy tak świetnych mechanikach właśnie można było popełnić tak podstawowy błąd i zrobić jeden slot na save'a. No to jest bez sensu. No każdy, kto gra w strategie ekonomiczne, wie, że czasem tych save'ów robi się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. I fakt, że SteamWorld Build to może nie jest jakaś super trudna gra, natomiast każdemu może zdarzyć się tutaj potknięcie i sobie to miasto rozwali. Przy jednym dostępnym save'ie może się okazać, że już tego błędu nie naprawi i to jest niewątpliwie duży minus tego tytułu. Przejdźmy teraz do eksploracji podziemi. Te akurat się rządzą totalnie innymi prawami niż właśnie powierzchnia, chociaż są też równie interesujące. Pierwsze, co nam się rzuci w oczy, jak my wejdziemy w te podziemia, to jest fakt, jak te podziemia są właśnie podobne na przykład do gier z serii Dungeons. I będzie to jak najbardziej trafne spostrzeżenie, bo właśnie dużo mechanik w SteamWorld Build, jeżeli chodzi o podziemia, zostało właśnie opartych na założeniach tej gry. I podobnie właśnie jak z inspiracją Anno w przypadku mechanik budowania miasta, tutaj też to był dobry wybór. Tutaj w podziemiach w ogóle my nie stawiamy jakichś większych budynków, bo tutaj nasze zadanie polega na czym innym, a mianowicie na wydobywaniu minerałów oraz artefaktów i oczywiście dostarczaniu ich na powierzchnię. Do dyspozycji tutaj mamy kilka klas robotów, jak na przykład górnicy czy poszukiwacze i im musimy zorganizować takie prowizoryczne lokum w jaskiniach i możemy jechać. Natomiast tutaj chciałem wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Tutaj nie kierujemy jednostkami bezpośrednio. Tutaj wydajemy rozkazy właśnie podziemiom, które ściany nasi górnicy mają przekopać, bądź tam co mają zbudować, natomiast my ich osobiście nie łapiemy za frak i nie delegujemy do tej roboty. To robi za nas komputer. I pewnie wielu z was już teraz się przeraziło, że to będzie powodować problemy w rozgrywce i już was mogę uspokoić, na szczęście nie. Sztuczna inteligencja właśnie w tej grze naszych podopiecznych stoi naprawdę na całkiem niezłym poziomie i ogólnie rzadko zdarzają się z nimi problemy. Oni potrafią nawet całkiem dobrze wykonywać jakieś kilka różnych zadań naraz. Możemy im na przykład kazać wysprzątać jakiś korytarz, postawić jakiś budynek i jeszcze kopać w innym miejscu i oni sobie całkiem nieźle z tym radzą, robiąc to wszystko naraz. Na ogół ten komputer nimi tak dobrze zarządza w sumie, że my w ogóle nie dostrzegamy tego, że to właśnie nie my to robimy i w sumie tak właśnie powinno być. Jedynie w walce sobie radzą troszeczkę gorzej, natomiast na to też są sposoby i o tym sobie powiemy jeszcze później. No to skoro was w tym temacie uspokoiłem, no to przejdźmy teraz do konkretów. W podziemiach mamy za zadanie wykonywać właśnie kilka akcji i będą to m.in. właśnie kopanie i zabezpieczanie tuneli, stawianie ekstraktorów, dzięki którym zyskamy surowce, będziemy też te podziemia eksplorować oraz będziemy walczyć z przeciwnikami. Jak to wszystko wypada? No powiem krótko, tutaj po prostu wszystko jest w porządku i do żadnego elementu praktycznie nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, a dodatkowo dzięki właśnie tej dobrej sztucznej inteligencji, o której już wspomniałem, no to wszystko idzie naprawdę sprawnie. Eksplorowanie podziemi i stawianie mostów nam pozwala właśnie odkryć nowe złoża, a także takie specjalne skrzynki ze skarbami i one zawierają cholernie przydatne artefakty, a te z kolei nam pozwalają zwiększyć właśnie ilość górników, czy też wyprodukować więcej towaru. Samo wydobywanie surowców też nie jest wcale takie proste i też się nie nudzi. Na początku będziemy do tego delegować takich specjalnych robotów zwanych poszukiwaczami i im będziemy musieli zapewnić naprawdę sporo miejsca, bo ich musi być dużo. Z czasem, jak już będziemy mieć większą technikę, no to tych poszukiwaczy już nie będziemy do tego wykorzystywać. To wydobycie będzie zautomatyzowane, a my postawimy nawet takie pasy transmisyjne, żeby już tego towaru nie odbierać i to wszystko będzie działało automatycznie. Natomiast samych poszukiwaczy my wtedy delegujemy na przykład do hodowli takich różowych, śmiesznych grzybków, które są potrzebne do produkcji plastiku. I to działa całkiem fajnie. No ale mówiłem coś jednak o wrogach. W podziemiach więc nie jest tak bezpiecznie, jakby się mogło wydawać. W sumie do dyspozycji mamy tak naprawdę kilka poziomów tych podziemi, z których każdy kolejny obfituje właśnie w lepsze artefakty i ma też więcej surowców,
natomiast jest też bardziej niebezpieczny i nie chodzi mi tylko tutaj o niestabilny gruz, który może nam spaść na głowę, ale o takich prawdziwych wrogów, którzy nas będą atakować. I w celu właśnie pokonania tych wrogów będziemy musieli wyszkolić takie specjalne roboty strażnicze, które też musimy wyposażyć, dając m.in. im rewolwery czy też miotacze ognia. I w dodatku w takich najbardziej właśnie niebezpiecznych rejonach możemy się natknąć na tak zwane roje, które nas będą co jakiś czas atakować i takie miejsca możemy dodatkowo zabezpieczyć właśnie korzystając z maszyn bojowych czy pułapek, a nasi górnicy i poszukiwacze będą mogli sobie spokojnie wydobywać surowce. I w tych wszystkich aspektach, jeżeli chodzi o podziemia, właśnie wydobywanie surowców, zabezpieczanie tego wszystkiego, czy budowanie ekstraktorów, tutaj nie ma się dosłownie do czego przyczepić. To wszystko jest naprawdę fajne. Te podziemia są całkiem ciekawe, one mają też elementy losowe, więc każda mapa będzie inna. Nawet poszczególne poziomy tych podziemi, one się od siebie graficznie różnią, co dodaje też dodatkowej porcji klimatu. Eksploruje się fajnie, organizuje się je fajnie i ochrania się je też fajnie. I tak to powinno wyglądać i myślę, że z pewnością podziemia w tej grze przypadną wam do gustu. Przejdźmy teraz do kwestii fabuły, która, co chyba nie będzie żadnym zaskoczeniem, jest akurat w tej grze bardzo prosta, no i w tym gatunku jest to jak najbardziej akceptowalne. Przy czym tutaj chciałbym zaznaczyć, że dobrze, że deweloperzy tej fabuły, która jest prosta jak budowa cepa, tutaj w sumie gra nam oferuje 5 kampanii, to jest całkiem sporo, natomiast tutaj jest jeden problem, który dostrzeżemy po przejściu właśnie pierwszej kampanii. Otóż niby tutaj jest 5 kampanii, natomiast każda z tych kampanii ma tą samą fabułę. W każdej robimy dokładnie to samo, co jest po prostu głupie. I żeby nie było, że ja wymagam tutaj jakiejś super rozbudowanej warstwy fabularnej dla każdej mapy, no ale żeby chociaż zadania na trzeciej mapie były trochę inne jak na tej pierwszej, no nie wiem, albo jakiś quest był osobny, chociaż no cokolwiek, żeby się różniło. Niestety tutaj, jeżeli wybierzemy pierwszą mapę, drugą, trzecią, czwartą, to będzie dokładnie ta sama fabuła i to mnie cholernie dziwi. Dziwi mnie tym bardziej, że te mapy w sumie różnią się wyglądem, one różnią się klimatem, są zrobione naprawdę fajnie. Jedna jest na przykład osadzona w Parku Jurajskim, druga jest w takim niby kinie samochodowym. Wygląda to naprawdę nieźle. Dlaczego jest ta fabuła dokładnie taka sama? Dlaczego tu nie ma żadnych innych zadań na nich? No tego to ja nie wiem, ale to jest po prostu bez sensu. Spytacie mnie zatem, czy ta gra w takim razie się nudzi? No na szczęście nie nudzi się tak szybko, no bo budowanie miasta i właśnie te podziemia są naprawdę dobre, no ale trudno ukryć, że potencjał na jakieś dodatkowe scenariusze tu po prostu był i był on gigantyczny. Na pocieszenie niby tam mamy jakieś takie dodatkowe budynki, które my odblokowujemy jak przejdziemy tę misję kampanii, natomiast no to nie jest to samo co ciekawy scenariusz. No szkoda, że tutaj jest naprawdę podobnie w tej kwestii, no bo gdyby to były jakieś dodatkowe scenariusze albo chociaż jakieś zadania inne, no to dodałoby to rozgrywce właśnie znacznie większej regrywalności, a tak tu tutaj mamy spory minus, ale na szczęście takich minusów ta gra nie ma zbyt wiele. Parę słów powiedzmy sobie też o grafice, która jak już pewnie sami widzieliście wygląda całkiem nieźle. Nie o samą jakość modeli czy tekstur właśnie w grze ekonomicznej chodzi, a głównie o klimat i design. Jak już wcześniej wspomniałem, ten jest wprost naprawdę znakomity. Budynki tutaj widać, że każdy był robiony ręcznie, a nie były tylko kopiowane, kopii wklej czy tam zmieniane jakieś gówno tekstury. Tutaj widać, że do każdego budynku ktoś się przyłożył. Jednostki też są klimatyczne, one mają takie fajne klimatyczne modele. Właśnie one idealnie pasują do reszty gry i tutaj też swój udział w sumie ma interfejs i on idealnie w ten design również się wkomponował. Widać, że tutaj projektant tej gry, on wiedział od początku, o co mu tutaj chodzi i w tej grze właśnie wszystko do siebie tak idealnie pod względem graficznym pasuje. Nie ma tutaj takiego zderzenia właściwie kilku światów, że coś wygląda jakby było żywcem wzięte z innej gry. Tutaj właśnie tak nie jest, tutaj jest jedna spójna całość i tak to powinno wyglądać i mi się wydaje, że wam się to spodoba. Jeżeli natomiast chodzi o wydajność, to też jest tutaj w sumie całkiem nieźle. Na Xboxie Series X, na którym ja prowadziłem zabawę, dostępne są dwa tryby graficzne. To jest tryb jakość oraz tryb wydajność. W tym pierwszym otrzymujemy nieco wyższą rozdzielczość, natomiast mamy ograniczenie do 30 fps. Natomiast w tym drugim mamy normalną rozdzielczość oraz mamy 60 fps. I ja w tym właśnie trybie prowadziłem większe rozgrywki. Spadków FPS-ów tutaj praktycznie w ogóle nie oświadczyłem. Jeżeli jakieś były, no to były minimalne podczas jakiejś dużej zadymy, więc finalnie rzecz biorąc jest to gra dobrze zoptymalizowana i w sumie bym sobie życzył, żeby inne gry tego gatunku też działały tak dobrze jak właśnie SteamWorld Build, a wszyscy wiemy, że nie zawsze tak jest. Tutaj właśnie oprócz tego, że ta gra wygląda całkiem nieźle, to mamy też 60 FPS i to na pewno jest plusem. I w ostatniej sekcji recenzji tradycyjnie powiemy sobie o sterowaniu i tradycyjnie też przypuszczam, że jeżeli chodzi o strategię na konsolach, to macie pewnie duże obawy. A niepotrzebnie. SteamWorld Build oferuje bowiem znakomite sterowanie, właśnie ono jest idealnie przystosowane do pada, ono jest płynne, ono jest intuicyjne, nie ma z nim praktycznie żadnych problemów.
Spytacie, czy to sterowanie jest idealne? No, nie jest idealne. No, zawsze coś można poprawić. Czasem tutaj w tej grze nam tak dziwnie jakoś kursor przeskakuje. Ulepszanie dróg też pozostawia troszeczkę do życzenia, ale to jest po prostu pikuś, bo przez 95% czasu wszystkie akcje do wykonania na padzie są bez żadnego problemu. Świetnie stawia się budynki, świetnie się organizuje pracę, świetnie się przełącza pomiędzy podziałami i powierzchnią. Tutaj wszystko jest praktycznie ok. Jeżeli właśnie mieliście obawy co do sterowania w tej grze na konsoli, no to wiedzcie, że twórcy sobie tutaj poradzili naprawdę dobrze. Na padzie w tą grę gra się po prostu świetnie. Jeżeli natomiast chodzi o poziom trudności, no to do wyboru mamy tutaj łącznie 4 ustawienia. Mamy tryb kreatywny z takimi nielimitowanymi surowcami, żeby tam sobie coś przetestować. Mamy poziom trudności zwykły, poziom umiarkowany oraz poziom trudności trudny. Ja sprawdziłem te wszystkie poziomy i moim zdaniem wszystkie z nich są całkiem źle zbalansowane. Ta gra nadaje się praktycznie dla każdego gracza. Trudny poziom, na którym ja prowadziłem większe rozgrywki, no to zapewni odpowiednie wyzwanie, natomiast ten zwykły poziom nada się w sumie nawet dla żółtodziobów, bo ta gra ma całkiem niezły i całkiem czysty samouczek i on nas całkiem nieźle uczy podstaw. SteamWorld Build jest w zasadzie taką propozycją, więc dla każdego gracza, a jeżeli nigdy nie graliście w jakieś gry ekonomiczne i chcielibyście spróbować, no to właśnie SteamWorld Build będzie tutaj idealnym punktem wejścia i tutaj nie zginiecie jak Ganja Fukuridzy i będziecie bawić się dobrze. SteamWorld Build to jest kawał solidnej gierki. Chociaż nie jest to oczywiście tytuł idealny i przy jego projekcie popełniono kilka głupich błędów, jak na przykład z zapisywaniem gry czy z samym handlem, no to nadal mechaniki budowania miasta i produkowania towarów są w tej grze jednymi z najlepszych, jakie znajdziecie na rynku, a eksploracja podziemi jest prawdziwą przyjemnością. Deweloperzy z ekipy The Station odwalili tutaj kawał dobrej roboty, właśnie umiejętnie łącząc mechaniki z kilku różnych gier. Na końcu dodali też coś od siebie i polali to takim fajnym, steampunkowym klimatem i rezultatem jest tutaj solidna strategia ekonomiczna, która z pewnością wciągnie wielu z Was. SteamWorld Build zakupicie w Xbox Store za około 130 zł. Jest to moim zdaniem cena jak za produkty jakości, jak najbardziej uzasadniona. Warto jednak przy tym wspomnieć, że tego SteamWorld Builda w ogóle nie musicie kupować, bo on od dnia premiery będzie dostępny w Game Passie, gdzie ogracie go bez dodatkowych opłat i myślę, że większość z Was na Xboxie właśnie tak zrobi. Ja w SteamWorld Build bawiłem się naprawdę dobrze i to w sumie na tyle dobrze, że sam się zastanawiam, czy może nie zrobić w tej grze wszystkich osiągnięć, a na to ja się, drodzy widzowie, decyduję tylko w przypadku tych bardzo dobrych gier i niech dla Was to będzie rekomendacja. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.